Bonjour, mesdames, messieurs. Jesteśmy we Francji, w Burgundii. I na początek ów sielski pejzaż burgundzkiej prowincji. Co tutaj mamy? Mamy pastwiska, a na nich pasące się szlachetne rasy bydła. Mamy mnóstwo lasów, które są mieszane, ale z przewagą drzew liściastych, wśród których królują dęby. Jak są dęby, to są trufle. Jak są krowy, to jest mleko. Jak jest mleko, to jest ser. Jak są krowy, to jest również mięso. Mamy mnóstwo słodkiej wody. Mamy winnice. Nie w tym miejscu, ale wierzajcie mi, w Burgundii są winnice. No i w końcu mamy pod ziemią bogactwo ród, między innymi ród żelaza. I z powodu dostatku wody, z powodu drewna, które służyło na opał i z powodu bogactwa ród, już od czasów rzymskich owe rudy wytapiano, aby pozyskiwać żelazo. Co z tym robiono w czasach nowożytnych? No owszem, żelazo, stal, robiono z tego również czołgi albo też armaty, ale tylko w razach najwyższej konieczności, w czasach I wojny światowej, a i II. Ale przede wszystkim owo żelazo wykorzystywano do czegoś, co jest zgodne z tym pejzażem, co jest zgodne z logiką miejscowego stylu życia, co jest zgodne z miejscową historią. Co to jest? No, o tym jeszcze mogę tylko dodać, że jest to również zgodne z tematyką naszego programu. A na razie sielska, anielska, prowincjonalna Burgundia. La Canche. Co mnie tutaj przywiodło? No nie zabytki, bowiem jest to miejsce, jakich w Burgundii jest dość dużo. Ładna miejscowość, ale nie na tyle ładna, by jej uroda miała specjalnie tutaj przyciągać turystów. A jednak jest to miejsce niezwykle ważne z punktu widzenia miejscowego dziedzictwa, z punktu widzenia miejscowej historii i z mojego punktu widzenia to jest rzecz ze wszech miar godna odwiedzin. Piec parowy. Takie w miejscowości La Canche, we wiosce La Canche, w której właśnie jesteśmy, pojawiły się już w XVIII wieku. Drewno, woda, Canche to po francusku, po starofrancusku rzeka. Drewno, woda, rudy żelaza oraz praca ludzkich rąk i piece parowe. No i zaczęto korzystać z tego, robiąc co? No, coś, co jest zgodne z miejscowym terroir mentalnym, z miejscową logiką. Zaczęto robić coś, co grzeje i coś, na czym można gotować, czyli piecyki grzewczo-kuchenne. One na początku wyglądały dość surowo, żeliwo, czyli stop żelaza z węglem. No, dość surowo wyglądały, chociaż już są zdobienia. No i takie innowacje, na przykład zobaczcie, tu w środku jest pojemnik na wodę i kurek, więc nie trzeba było wody grzać, stawiając garnek na fajerce. Z czasem one nabrały kolorowej szaty. Zaczęto je emaliować, zaczęto je zdobić. Robiono również rzeczy, w których się gotuje, czyli żeliwne garnki, jeszcze nie emaliowane, ale potem zaczęto je emaliować. Żeliwo doskonale przewodzi ciepło i jeśli jest w dodatku pokryte warstwą emali, to potrawy nie przywierają. Świetna rzecz do gotowania. Ciężka, ale świetna. Obok miedzianych garnków te żeliwne są najlepsze. No i na razie jesteśmy w wieku XVIII i XIX. Teraz przenosimy się do czasów współczesnych. Jeśli oglądaliście moją ostatnią serię z Dalmacji, to być może wiecie, że właśnie takową kuchenkę w tym roku mi tam zamontowano. Czekałem na nią długo, bo to są rzeczy, które są robione na zamówienie.
ma taki właśnie kolor, ale formę inną. To jest forma nowoczesna, a ja mam taką formę staroświecką. No nawet nie srebrne, ale właśnie takie kureczki. To wszystko się nie dzieje. To jest po prostu tak cudne. Jak zobaczyłem program Julie Child, czyli osoby, która nauczyła Amerykanów, czym jest kuchnia francuska, i zobaczyłem, jak gotuje w tych programach właśnie na takiej kuchni La Canche, pomyślałem sobie, dobry Boże, gdyby można było mieć taką kuchnię. No i mam, nie tylko ja, dyplomy od najwybitniejszych francuskich szefów, listy dziękczynne. Zobaczcie, tu jest autograf największej gwiazdy francuskiego gotowania, już niestety nieżyjącej, Paula Bocuse z Lyonu. Tutaj mamy od niego list dziękczynny właśnie do La Canche, przez niego podpisany. To jest niezwykle ważna rzecz. Z tego tutaj są bardzo dumni. To jest przyznany przez rząd Republiki Francuskiej tytuł nosiciela tradycji i żyjącego francuskiego dziedzictwa. Bo tak to jest we Francji, że rzeczy związane z kulinariami są również częścią kulturowego dziedzictwa. Jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Jeśli oglądacie programy kulinarne, to być może znacie niejaką Julie. Ona podróżuje po Francji takim starym Peugeotem Cabrio, pokazuje różne regiony. To jest również od niej list pochwalny, dziękczynny. Tak, to jest właśnie ta pani i na zdjęciu prezentuje się z pewnością lepiej niż ja. Zresztą przed kamerą również. Mówiłem wam o wielu słynnych szefach, których zdjęcia wiszą w sali obok. Wymieniałem Julie Child, a Julie Child gotowała przez długi czas razem z Jacques'em Pepin. Jacques Pepin blisko 90 lat dziś, w dalszym ciągu gotuje i ma swoje programy również na YouTubie, a to jest jego krewny, Patrick Boisjot. Patrick, we will cook a very important, very old, very traditional Bourgogne dish. Absolutely. Beef bourguignon. Beef bourguignon. The base, the most important ingredients: beef, beef, that's and right. the red wine. And the red wine. From Burgundy, From the Burgundy, best exactly. option. First question, what part of beef is the best? You want to use the part that basically where muscle has been working hard, so it has a lot of gelatin and a little bit of fat, not the opposite. Okay. So generally, it's the shoulder, the shoulder, the neck, or some part of the back end. Okay. But sometimes it's a mix of both. Ja to robię, moi drodzy, bardzo często z takiego samego mięsa, jak idzie na gulasz, lekko przerośnięte. Well, and first we have to marinate the meat. Exactly. Generally, you marinate it overnight if you have time. And in order to marinate it, you're going to put an aromatic garnish. Okay, so I will explain what is this. If I will do some mistake, I will, exactly. Just do that. I have a knife. Carrot gives us sweetness because there will be balance between wine, sourness and sweetness from the carrot. Exactly. This is celery. Seler naciowy. Tutaj mamy, this is onion, this is garlic, this is celery root, seler korzeniowy. To jest bardzo ważne. Bouquet garni. Bouquet garni, czyli w kawałek liścia selera, to może być w gazę zawinięte. Mamy tutaj laurel, thyme, and rosemary? Or And no, just thyme, laurel and a little bit of leeks. A little bit of leeks. Może być jeszcze natka pietruszki. And you will use also some part The of the trimmings mushrooms. of the mushrooms, yes, exactly. I fragmenty obranych pieczarek, które będą używane później, też idą do marynadu. I czerwone wino. C'est ça. That's it? Yes, c'est ça, exactement. Na samym końcu do marynaty dodajemy trochę pietruszki, lekko przesiekanej. Dodajemy ziarnka
pieprzu, ziarnka całe pieprzu i czerwone wino. Nie dodajemy soli. Sól wyciąga wodę. Never salt. Never salt. Because It will pull out the blood. Yes. Exactly. Yes. What kind of pepper, black or white? White. I prefer black. We have white, but generally I prefer It doesn't black. matter. Exactly. That's So- it. Very good. And And now bottle of the wine. bottle of wine. Go ahead. Najlepiej marynować przez całą noc, ale jak nie mamy tyle czasu, to parę godzin powinno wystarczyć. Mieliśmy mięso zamarynowane wcześniej i teraz trzeba bardzo precyzyjnej czynności dokonać, mianowicie oddzielić mięso od jarzyn i ziół i od płynu w marynacie. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie i mięso musi być smażone partiami. Ono nasiąknęło płynem i chodzi o to, bo ono się smażyło, a nie dusiło. It has to be really hot oil, ordinary oil. That's It has to be fried, not cooked. That's right. Exactly. Yes. If you don't do it hot enough, what will happen is the moisture inside will be released, and it's going to start boiling. Yeah. You don't want that. Of you course. want to sear it to get all the moisture. inside. Close the moisture Exactly. inside. Exactly. Jak zrobicie to inaczej, mięso będzie suche, cały płyn wyjdzie do płynu, czyli sosu, który i tak w tym będzie. Piękna muzyka. Widzicie Państwo, dzięki temu, że to jest dodawane partiami, nie wszystko naraz, to się smaży, a nie dusi. Jeszcze jedna niezwykle istotna rzecz. Wino z marynatu. Trzeba je zagotować po to, by zdjąć pianę. To leżało całą noc razem z mięsem, więc tam mamy krew, białko. Trzeba to zdjąć. A ja w międzyczasie nagrzeję drugą patelnię, gdyż tutaj będę smażył lardon. Now is the time to fry lardon. Absolutely. If lardon is not too fat, a bit of Yes. oil as well. Maybe a bit more. Yeah, that's Yeah, good. that's right. Okay. I zobaczcie Państwo, surowy, wędzony boczek, czyli lardon. I to właśnie jest również składnik tego dania, niezwykle ważny. Na tej patelni potem, na tym samym tłuszczu zostaną usmażone grzyby. But I have a very important question to me. How is Monsieur Pepin? Mr. Pepin is doing well. No, he's getting a little bit older now, but he's been for me he's a genius of cooking. Of course you know. he is. I think we agree on that, right? Of course Yeah. he is. Did you have some occasion to cook with Oh, him? many. Oh. I was there for 20. May I touch you? Lardon zaczyna łapać kolor, więc teraz czas na grzyby. Pieczarki. Widzicie, oni też, tak jak i ja, nie obierają ze skóry pieczarek. To nie ma żadnego sensu, jeśli grzyby są czyste. Nie solimy tego. Posolone grzyby wypuszczą wodę, skurczą się dramatycznie i tak trochę wody puszczą, ale mają się tutaj razem w tym tłuszczu, razem z boczkiem wykąpać i lekko przyrumienić. Mięso usmażone i teraz w tym samym naczyniu znajdą się jarzyny. Zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy coś bardzo smakowitego. To przywarło do dna, ale zaraz puści, bo mamy wilgotne jarzyny z marynatu. Widzicie, co się dzieje? No i to jest niemal proces deglasacji. A to, powiedziałem, że nie traktujemy tego solą, ale traktujemy to pieprzem. I'm going to put a piece of butter to make the roux. Okay? The smell of the butter is very nice, better than oil, you know? The oil is Nie bójcie się tego ciemnego, co zostało na dnie garnka. Jeśli to nie jest czarne, spalone, to ma w sobie mnóstwo smaku. To puściło, jarzyny były mokre. I teraz w środku znalazła się mąka, żeby zrobić zasmażkę, roux, ale ale znalazł się również koncentrat pomidorowy. And now we're going to take the meat and put it back in here. Yeah.
Zatem masło, mąka i zasmażka, pasta pomidorowa i teraz szumowane, podgrzane wino, czyli marynata. A uzupełnimy płyn bardzo mocnym wywarem wołowym. Stock, right now, all of them. Yes. Cover. Płynu tyle, czyli w tym wypadku finalnego płynu, a więc bulionu, żeby przykryć całość. So now all we need to do is take a piece of paper, right? We fold it like that, like this, like this, like this. Measure the center, Of course. fold it like this. Now you have a round, tricky thing. and you put it on top like that. Because that one will be the part of the dish on the end. Exactly. For at the end, when everything is finished, we add this to the sauce. That's great. 3 hours. 3 godziny, jak się rzekło. Piec, w którym dochodzi teraz beef bourguignon, powstał właśnie tutaj, 100 metrów od miejsca, w którym przed chwilą byliśmy. Bo choć maszyny nie są już napędzane parą, choć niektóre wstępne czynności wykonują roboty, to finalnie o wszystkim decyduje człowiek. To człowiek składa ręcznie te kuchenki i właśnie dlatego jest to pełną gębą manufaktura. Tutaj mamy już widoczny ów jedyny w swoim rodzaju piękny i staroświecki kształt. I pan to wszystko do końca skręca. Tam mamy kuchenki już zrobione. Kuchenki, które nie czekają na klienta w sklepie. To, jak ona będzie końcowo wyglądać, zależy od zamówienia, ponieważ robi się je na zamówienie. Do wyboru jest 30 kolorów i kilka tysięcy różnych rozwiązań. W dzisiejszych czasach to może być już indukcja, ale tak czy inaczej to jest to samo miejsce, w którym w wieku XVIII zaczęto robić owe piecyki do gotowania i to w dalszym ciągu jest właśnie manufaktura. Chwała tradycji. So, look at this. Ready. Uh-huh. This is really evergreen. Yeah, so let me help you. This dish never, if it's cooked properly, is never bad. It's Never bad. fantastic. Much often, that time, beef bourguignon is preparing then coq au vin, which is Yeah. also very Burgundy, because there is no perfect cooks. Yeah, well, that's the problem, you have to find the right. I know the place at Kakowi, where once a week we've got the poulet de Bresse. It's not a cock, of It's course. not a cock, It's not exactly. a cock. Tell me, a traditional way to eating beef bourguignon is to eat it with pasta. Yeah. Actually, the traditional way, you eat it with boiled potatoes. With boiled potato. Oh, yes. Yeah. And then you cut them, and then you can also have it with mashed potato puree, pomme puree. Of course. I personally prefer it with I'm pretty sure pasta that like that. now Alsace, if they cook beef bourguignon, they're eating with spätzle. Pasta, exactly. Of course, some butter is in. Yes, exactly. Pasta with butter and a little bit of. So, what's important is at the end you need to put a little bit of parsley on the beef burgundy because it gives that last fresh herb. It's not only decoration. No, it's not and only that's the breaking problem, the colors. Exactly. It's also taste. Exactly. Okay. Well, Let me explain something to the it camera. is, of course. Drodzy Państwo, jak widzicie, na samym końcu, kiedy to jest wyjęte z pieca, dodaje się do tego owe podsmażone grzyby razem z lardą. W eleganckich restauracjach często ów sos się przecedza. Znaczy najpierw wyjmuje mięso, przecedza sos, jarzyny w ogóle wywala, bo w nich nie ma już smaku. No, ale my nie jesteśmy w warunkach restauracyjnych. Okay, no, this is the mushroom. First, it has to be a beef.
You've got a fantastic Morvan. Morvan was the name of the local Burgundy appellation for a beef. For beef, well, we have the beef from the Morvan, you know. Morvan. Well, yes, exactly. Yes, and So smooth, so elegant. the sauce is very smooth. It's not picky, you know. It doesn't have a pick. It's nice and round. Jacques Pepin can cook it better. Yeah. Yes, Jacques Pepin can cook everything better. but Jacques Pepin He basically taught me told you what how I've to done. prepare it. Drodzy Państwo, i tak właśnie mądrość spływa z jednego na drugiego, a potem na trzeciego. To jest najlepsze beef bourguignon, jakie jadłem w moim nie najkrótszym przecież życiu. Oczy. Merci. It was a pleasure to have you Merci. here. Salut. Thank you very much. Vive la, Vive la France. vive la France, Vive la- beef bourguignon. Vive le bœuf bourguignon. Chcę teraz pokazać Wam coś ładnego i arcyburgundzkiego, a kryterium było takie, że nie może to być oddalone od wioski Lacange dalej niż pół godziny. No, wybór był spory, ale z kilku powodów wybraliśmy to oto miasto. Autun się nazywa. No na początek jakże emblematyczny widok. Bardzo francuski styl, ratusz 1900 roku, liberté, égalité, fraternité, obok teatr, przy okazji zaczęło lać znowu, ale jest tutaj naprawdę dużo więcej do zobaczenia niż tylko te jakże symboliczne widoki. No to idziemy dalej, może najpierw znajdę parasol, a może nie. Latem roku 1981 odbyliśmy niezwykłą licealną wycieczkę, mianowicie szlakiem katedr romańskich i gotyckich Europy Zachodniej. To było możliwe dzięki Karnawałowi Solidarności oraz dzięki naszemu niezwykłemu historykowi, profesorowi Markowi Eminowiczowi. Gdzie myśmy nie byli? Byliśmy w Niemczech, wówczas i w NRD, i w Niemczech Zachodnich. Byliśmy w Belgii, w Luksemburgu, w Holandii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, również w Szkocji, w Danii i w Szwecji. No i taka ilość katedr sprawiła, że miałem w głowie tak naprawdę jedną wielką katedrę. Wszystko mi się pomieszało. Niemal codziennie jakaś katedra to za dużo. Więc teraz odświeżam sobie te katedralne tropy. No bo czy jest coś wspanialszego niż romańska, albo też jak w tym wypadku gotycka katedra. Ale mówiąc szczerze, w trakcie tej wycieczki w Autun nie byliśmy. Więc jak zobaczyłem, że coś takiego tutaj jest, no to nie mogłem tu nie przybyć. To jest niezwykle ważne miejsce, wybudowane w XII wieku na wzór opactwa w Cluny. No Cluny, opactwo cystersów, pierwsze, to z niego ów ruch cysterski na niemal całą Europę zachodnią w każdym razie się rozprzestrzenił, dotarł również i do nas, no bo opactwo w Szczyżycu, opactwo w Jędrzejowie, cystersi, a więc wino, a więc sery, a więc chleb, kultura rolna. Początek był w Cluny, a to jest odwzorowane. Katedra pod wezwaniem świętego Łazarza. Zresztą w środku są szczątki owego świętego właśnie. Świątynia zachwyca nie tylko swoją architektoniczną bryłą, kształtem budynku, ale przede wszystkim detalami niezwykle kunsztownymi. No tutaj mamy na przykład tympanon przedstawiający sąd ostateczny. A chcę przypomnieć, ową świątynię konsekrowano w roku 1130 i to właśnie wówczas wykonano. W roku 1148 sprowadzono tutaj
szczątki świętego Łazarza. Szczerze mówiąc, podczas tego licealnego wyjazdu było wiele rzeczy, które interesowały mnie znacznie bardziej niż zwiedzanie katedr. Ale ziarno zasiane wzrosło, czym skorupka za młodu nasiągnie. Dzisiaj możliwość obejrzenia takiego miejsca to tak naprawdę nasz główny cel przyjazdu do tego miasteczka akurat. Jeśli od architektury gotyckiej wolicie na przykład architekturę z czasów starożytnego Rzymu, to o tę ma również dla Was coś do zobaczenia. Bowiem to było rzymskie miasto założone w czasach cesarza Oktawiana Augusta. No i co po Rzymianach pozostało? Na przykład to, rzymska brama, zwana bramą świętego Andrzeja. Swoją drogą Porta Nigra, chyba najsłynniejszą rzymską bramę, nie będącą na terenie dzisiejszych Włoch, po raz pierwszy w życiu zobaczyłem podczas owej wspomnianej licealnej wycieczki. Po raz pierwszy w życiu, ale nie po raz ostatni, bowiem w Trewirze potem byłem jeszcze parę razy, wiedziony wspomnieniami i chęcią ujrzenia tego znowu. No więc cóż, mogę jeszcze raz nieznośnie dydaktycznie dopowiedzieć, czym skorupka za młodu. Szanowni Państwo, jesteśmy w miasteczku o nazwie Arnele-Dick. To było kiedyś bardzo ważne miejsce, ponieważ leży ono przy drodze, która kiedyś miała ogromne znaczenie. Drodze o nazwie niegdysiejszej Route Nationale 6, czyli nacjonalka numer 6. I to była główna arteria łącząca Paryż z francuską Rivierą, z lazurowym wybrzeżem. Tej drogi w latach 50., w latach 60. nie dało się pokonać w ciągu jednego dnia. Zatem Paryżanie, a wśród nich światowe gwiazdy, jeździły tędy automobilami na wywczas, no i tutaj spały. Tutaj, skoro spały, to musiały też jeść, więc powstało tu multum, ale to multum restauracji znamienitych i hoteli. Dzisiaj z owej drogi korzysta tylko ruch lokalny oraz tiry, które nie chcą płacić opłat autostradowych. Wiele z tych miejsc, niegdyś bardzo zacnych, zostało zamkniętych, brak koniunktury, ale niektóre z nich działają nieprzerwanie od lat 40. nawet. I to jest jedno z takich miejsc. Nasza baza wypadowa do Burgundii. Lokal nazywa się Chez Camille. Merci, madame. Merci. Bon appétit. Merci. Merci, merci. Voilà, belle dégustation. Merci. Drodzy Państwo, no, jak widzieliście, to jest spektakl. I ten spektakl tutaj trwa od końca lat 40. Na ścianach mnóstwo zdjęć samych sław francuskich, lokalnych, ale też sław francuskich ogólnoświatowych. No, mamy tam na przykład Catherine Deneuve, którą bardzo lubię jako osobę i uwielbiam jako aktorkę. Genialna artystka. Mamy Gérarda Depardieu, którego jako osobę nie cenię, ale trzeba przyznać, że jest aktorem wybitnym. Bardzo blisko stąd, 15 kilometrów, jakby pojechać nacjonalką w tamtą stronę, mamy przysiłek Bel Air. I to była również nazwa stacji benzynowej i takiego zajazdu gastronomicznego dla kierowców. I tam właśnie rozgrywa się bardzo ważna scena w fantastycznym filmie, który nosi polski tytuł W kręgu zła. Bourvil, bezlitosny komisarz, Alain Delon wyszedł z więzienia. Yves Montand, były policjant, alkoholik, który musi strzelić dokładnie w jedno miejsce, bo chodzi o napad, ma atak delirium tremens. Tam Delon podjeżdża czarnym plymufem, jak myślę, i ktoś mu wskakuje do bagażnika zbieg, który uciekł Bourvilowi. Obejrzyjcie sami, a ja teraz spróbuję tego. No, ja naprawdę myślałem, że to jest ser, a to jest po prostu
ale heca. Marshmallow ze szpiku. Tu mamy redukcję mięsno-winną. To rzeczywiście jest lekko słodkawe. I pasztet w cieście zapieczony. I ten demi-glace, czyli sos na pieczonych kościach, na jarzynach, potem jeszcze redukowany z miejscowym winem. Trudno się dziwić, że takie sławy tu przyjeżdżały, wyborne. Ale sława tego lokalu nadal trwa. Jeśli nie jest się już przy głównej drodze, to trzeba się czymś wyróżnić. Ludzie przyjeżdżają tu specjalnie w tej chwili, żeby zjeść. A kiedyś jedli po prostu po drodze. Ale heca. Marshmallow ze szpiku. Wiecie co to marshmallow? Taka pianka anglosaska, słodka. Dla dzieci do jedzenia. A to jest ze szpiku. Pervers, pervers.